Posługujesz się nożem i widelcem? Nie? Widelcem tylko. Nie wychodzi. Ma za mało siły troszkę. Chciałyśmy zorganizować turnus kucharski, żeby nauczyć dzieci czynności dnia codziennego, czynności samoobsługowych, natomiast w prawidłowych wzorcach ruchomości. Drugą też poproszę. Turnus kucharski różni się od standardowych terapii, przede wszystkim tym, że jest to terapia grupowa, ale każde dziecko ma indywidualnego terapeutę i każde dziecko pracuje nad swoim indywidualnym celem. Dobrze. Zaczynamy od rozgrzewki, ćwiczeń ogólnorozwojowych, aby przygotować kończynę, popracować nad siłą mięśniową, nad zakresami ruchomości, to są nasze cele. Troszkę sensoryki, a później przygotowujemy coś smacznego do jedzenia i jest wiele radości i poczęstunku dla wszystkich gości na korytarzu. Brawo, Ada. Ale mam konsystencję. Turnus kucharski był fantastyczną zabawą dla dzieci, ale nie tylko. Ważnym elementem turnusu było badanie przed i po w celu określenia wyników terapii. Już po 2 tygodniach turnusu było widać znaczącą poprawę w spontanicznej aktywności słabszej ręki u większości dzieci. O wiele chętniej wyciągały ją do aktywności proponowanych przez terapeutów na turnusie, a także podczas filmu testowego na koniec turnusu. Poprawiły się także parametry w zakresie jakości ruchów wykonywanych przez dzieci kończynami górnymi oraz w starszej grupie widać było poprawę aktywnego zakresu ruchu w stawach. Każde dziecko dużo bardziej spontanicznie używa ręki, dużo chętniej angażuje się w czynności samoobsługowe. No, dzieci bardzo zadowolone, codziennie przychodziły z wielkim uśmiechem, nie chciały kończyć zajęć, nie chciały wychodzić. No, to są rezultaty naszej terapii. Rodzice też zauważyli efekty naszej pracy, a to nas bardzo, bardzo cieszy. Jeden z uczestników zaczął po prostu wspinać się po drabince albo jeździć na deskorolce na brzuchu, a zawsze się tego bał i mama jest pod ogromnym wrażeniem, a on sam codziennie mówi: już się nie boję, już nie płaczę i jest bardzo dumny z siebie, także to są takie małe sukcesy, ale dla kogoś ogromne kroki w życiu. Dasz radę ją trzymać? Ale ona jest za wielka. No, spróbuj nią rzucić. Bum! Formalne badanie po turnusie to jedno, ale najbardziej niesamowite były opowieści rodziców o sukcesach ich dzieci po turnusie kucharskim. Jedna z mam opowiadała, jak jej córka przeciągała kabel od telefonu w pokoju hotelowym, inspirowana aktywnościami podczas turnusu z przeciąganiem liny. Druga dziewczynka pierwszy raz w życiu założyła samodzielnie but na nogę. A trzecim małym wielkim sukcesem było napisanie pierwszy raz w życiu własnoręcznie swojego imienia przez jednego z chłopców.